Dzień dobry kochani, witam w drugiej części wzoru naszej baletnicy, naszej Laury. I tak, w ostatniej części wykonaliśmy tyle, czyli dość sporo. Teraz pozostało nam do zrobienia sukieneczka, włosy i tutaj całe wykończenie. Potrzebujemy kolorek na sukienkę, kolor na włosy, dosłownie kawałeczek włóczki w kolorze ciałka, żeby wyszyć nosek i również niedużo czarnej oraz białej włóczki, żeby wyszyć oczka. Potrzebujemy troszkę wypełnienia do koka, szydełko i ja tu mam szydełko 2,5 mm, a włóczki to jest Yarnard Jeans, a to jest jakaś zwykła włóczka, taka z tych cieńszych, nożyczki, igła. Miejmy zawsze gdzieś w zanadrzu znaczniki, szpilki i myślę, że to jest już wszystko. I to jest chyba wszystko, co potrzebujemy. A zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz jak zajrzycie do opisu, gdzie jest link do Buy Coffee. Tam możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. Za wszystkie kawki, kochani, bardzo Wam dziękuję. Dobra, wiemy już, co robić. Jak już mamy pierwszą część zrobioną, to zapraszam do drugiej części tego ślicznego wzoru. Zaczniemy sobie od sukienki. Szukamy tej przedniej niteczki. Tu mamy taką ładną linię tych przednich nitek. Zaczynamy sobie od pierwszej. Składamy włóczkę w taki sposób i przez tą nitkę przeciągamy włóczkę. Teraz powstała nam taka tutaj pętelka na szydełku i przez tą pętelkę przeciągamy obie nitki do momentu, aż nam krótsza nitka wyjdzie. I teraz, licząc od tej pierwszej nitki, robimy 22 półsłupki. Każdy półsłupek w nitce. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty półsłupek, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 półsłupek. Teraz wbijemy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i zrobimy w nim oczko ścisłe. I teraz możemy przejść do drugiego okrążenia naszej sukienki. Robimy 3 oczka łańcuszka, a następnie w tym samym oczku, tutaj w tym samym półsłupku,
wykonujemy jeszcze 2 słupki. Raz i 2. A mówię jeszcze 2, ponieważ te 3 oczka imitowały nam pierwszy słupek. Teraz w kolejnym półsłupku 2 słupki, 1 i 2, w kolejnym 3 słupki, raz, jeszcze raz, raz. Dobra, do 3 razy sztuka, jak się to mówi. Raz, 2 i 3. W kolejnym półsłupku 2 słupki. Raz i 2. W kolejnym 3 i tak naprzemiennie 2, 3, 2, 3, 2, 3. Przerabiamy dookoła naszej spódniczki. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Gdy już przerobimy wszystkie półsłupki i dojdziemy tu do końca okrążenia, to w pierwszym słupku z oczek łańcuszka, w jego tu górze, w trzecim oczku robimy oczko ścisłe. I tu już mamy w pełni zakończone okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy również od 3 oczek łańcuszka i słupka nad tym właśnie pierwszym słupkiem. Mamy 2 w jednym. I teraz do końca, dookoła tu naszej spódniczki przerabiamy tak, że robimy po 2 słupki na każdy jeden słupek. Nic tutaj nie zmieniamy, robimy po prostu po 2 słupki w każdym słupku. Ja to przerobię poza kadrem i do Was wracam. I tak kończymy okrążenie, wbijając się w pierwszy słupek z oczek łańcuszka, w górne oczko i robimy oczko ścisłe. I teraz zrobimy ostatnie okrążenie spódniczki. Zaczniemy od jednego oczka łańcuszka i 2 półsłupków tutaj w pierwszym słupku. 2 w jednym robimy. W kolejnym słupku 2 w jednym. W kolejnym słupku 2 w jednym. I tak przerabiamy caluteńką spódniczkę dookoła, robiąc po 2 półsłupki w jednym słupku. Robię to, kochani, poza kadrem i widzimy się za chwilę. I teraz zakańczamy sobie okrążenie, wbijając się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. I robimy w tym pierwszym półsłupku oczko ścisłe zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka na koniec, na końcu. Wyciągamy włóczkę. I tak, spódniczkę mamy gotową. W ogóle zobaczcie, jaka jest różnica. Jest taka sama liczba okrążeń na sukieneczkach. A o ile różowa sukienka jest wyższa od tej błękitnej, a obie to jest ten sam wzór i ta sama włóczka, w sensie Yarnard Jeans. Dobra, kochani, teraz przejdziemy do robienia łańcuszków i potrzebujemy 1, 2, 3, 4 łańcuszków. Najpierw robimy sobie pętelkę i już możemy sobie wykonywać nasze łańcuszki. Potrzebujemy 1 z 35 oczek, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 1, 2, 3, 4 i 5. Ucinamy. I tak. 1 z 35 oczek, 2 40-oczkowe łańcuszki. I tak tutaj sobie mogliśmy uciąć krótszą niteczkę, ale przy tych łańcuszkach, co mają 40 oczek, niteczki zostawiamy troszkę dłuższe, ponieważ tymi nitkami będziemy doszywać te łańcuszki tutaj na nogach. Więc mamy tak, 1 35 oczek, 2 łańcuszki robimy o długości 40 oczek łańcuszka i ostatni łańcuszek wykonujemy na takie 70-80 oczek. To już zależy, jak długie chcecie mieć tutaj te łańcuszki, które tu zwisają przy głowie. Także ten jeden Wam pokazałam, a 3 pozostałe już zróbcie sami, kochani. Ja też je zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. No więc tak, ten najkrótszy łańcuszek będziemy mieli tutaj wokół szyi. Bierzemy sobie kawałeczek nitki w kolorze sukienki, wszywamy się gdzieś tutaj z boku i przechodzimy tu na środku. Przeszywamy sobie 2 razy tak i możemy doszyć ten sznureczek. Tu sobie też raz, 2 razy chwytamy. Tak. I później przechodzę sobie igłą w to samo miejsce, gdzie zaczynałam. Wiążemy obie te nitki razem. Na 2 supełki i wszywamy w naszą sukienkę. Teraz sobie tutaj z tyłu wiążemy również na 2 supełki i 1 łańcuszek mamy zamocowany. Teraz przejdziemy do tych łańcuszków przy butach. Z tyłu tu sobie składamy najpierw w pół. Tak, owijamy wokół nogi z jednej i z drugiej strony. I w ten sposób sobie doszywamy ten łańcuszek. Najważniejsze, pamiętamy, żebyśmy oba te łańcuszki, czyli na jednej i na drugiej nodze, doszyli w tym samym miejscu, na tej samej wysokości. O, może tak.
Przechodzę igłą tu. Na środku, z tyłu na środku i chwytam sobie ten łańcuszek. Ja już tutaj z przodu nie chwytam tego łańcuszka, ale jeżeli chcecie, możecie sobie chwycić go niteczką. Tą drugą nitkę też wszywam. Identycznie przyszywamy właśnie przy drugiej nodze ten łańcuszek, a ostatni łańcuszek zostawiamy, jak już będziemy mieli gotowe włosy. Także ja już przyszyję sobie przy tej drugiej nóżce łańcuszek poza kadrem. Wy również to zróbcie. I tak, myślę, że kolor różowy możemy odłożyć. Nie będzie nam potrzebny. Bierzemy się za kolor włosów. Już to będzie ostatni element, jaki, kochani, wykonamy. No, jeszcze wyszyjemy twarz, ale to już taki szczególik. Teraz czas, kochani, wykonać włosy. I tak, robimy magiczne kółeczko. A na naszym magicznym kółeczku 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy kółeczko i zaczynamy od razu drugie okrążenie. W tym okrążeniu zrobimy 6 razy 2 półsłupki w jednym. Raz, 2 w jednym, 2 w jednym, 2 w jednym, 5 raz i 6 raz. 2 półsłupki w jednym półsłupku. W kolejnym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek. Nad półsłupkiem i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Trzecie. Czwarte. Piąte i 6 powtórzenie. Kolejne okrążenie wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Szóste powtórzenie.
Po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie, 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Przepraszam. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. I 2 w jednym. Raz, 2, 3 i 4. 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Mamy zakończone okrążenie. Mamy 36 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. I 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4. Rozpędziłam się, bo już zaczęłam kolejne okrążenie. A w kolejnym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. Wykonałam 5 i 6 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz,
2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki w jednym. Kolejne, ostatnie już poszerzające okrążenie. Wykonamy 6 powtórzeń po 7 półsłupków pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki w jednym, każde powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. I jeszcze jedno powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Mamy 54 półsłupki na okręgu i dokładnie takich okrążeń po 54 półsłupki musimy teraz wykonać 8. Robimy półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek za półsłupkiem. Nic tutaj teraz nie poszerzamy, tylko po kolei ślimaczkiem robimy sobie każdy półsłupek osobno i powtórzę raz jeszcze, robimy 8 okrążeń, a każde okrążenie ma mieć 54 półsłupki. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Że tak powiem, główną część włosów mamy prawie gotową. Jeszcze tylko zrobimy grzywkę. I tak, wykonujemy 3 półsłupki nawijane, każdy półsłupek nad półsłupkiem pojedynczo. Raz, 2, 3. 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 3 półsłupki nawijane.
Raz, dwa i trzy. 2 półsłupki. Raz i dwa. 3 półsłupki nawijane. Raz, dwa, trzy. 8 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 3 półsłupki nawijane. Raz, dwa, 3 i 26 półsłupków. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 i 26 półsłupków. Teraz oczko ścisłe w kolejnym tu półsłupku. Zostawiamy sobie dłuższą włóczkę, ponieważ tą nitką będziemy od razu doszywać włosy do naszej głowy. Także zostawiamy sobie spokojnie, myślę, pół metra włóczki, ucinamy ją i bierzemy się za doszywanie. I tak, kochani, zakładamy sobie tutaj nasze włoski następująco. Tutaj mamy zakończenie. Tak, bardziej na tył głowy, żeby te włosy nachodziły. Tak. I teraz w kilku miejscach tu, trzymając się w miarę kraja tej naszej fryzury, przyszywamy.
I jak już tak zrobimy sobie 2 rundki dookoła tej naszej fryzurki, przeszywamy się gdzieś w głąb, ucinamy najpierw tą jedną niteczkę, a jeżeli nam tutaj ta nitka ze środka gdzieś wyszła, to ją również ucinamy. Teraz pasuje nam zrobić koczek i loczki. W sumie najpierw pokażę Wam, jak zrobić loki. Najpierw robimy łańcuszek z 15 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I teraz licząc od drugiego oczka, od szydełka, mamy pierwsze, drugie oczko, robimy po 2 półsłupki w każdym oczku. I widzicie, jak już nam się zaczyna tutaj ładnie zakręcać ten nasz loczek. Tak, na koniec oczko łańcuszka. Zostawiamy nie za długą tą niteczkę, wyciągamy ją. Robimy drugi taki sam loczek i bierzemy się za kok. Robimy magiczne kółeczko. A na naszym magicznym kółku wykonujemy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i 6 półsłupek. Teraz zaciskamy sobie nasze kółeczko. I zaczynamy drugie okrążenie. W drugim okrążeniu robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to są 2 półsłupki w jednym, 2 w jednym, 2 w jednym, 2 w jednym, 2 w jednym, i 6 raz 2 w jednym. W kolejnym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2
jednym. I 6. powtórzenie. 4 kolejne okrążenia będziemy robić takie same. Wykonujemy po 24 półsłupki na każde okrążenie. Ja już to zrobię poza kadrem i do Was, kochani, wracam. I teraz w ostatnim okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, 2, 1 z 2. Drugie. Raz, 2, 1 z 2. Trzecie. Raz, 2, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Raz, 2, 1 z 2. Piąte powtórzenie. Raz, 2, 1 z 2. Szóste powtórzenie. I tak robimy jeszcze oczko ścisłe w kolejnym oczku i oczko łańcuszka. Teraz zostawiamy dłuższą niteczkę, ucinamy ją i tą nitką będziemy przyszywać naszego koka do reszty fryzury. Ważne, żebyśmy sobie obrócili w taki sposób robótkę, żeby była ona na prawej stronie. Bierzemy wypełnienie i upychamy do naszego koczka. I jak już będzie upchany, to możemy brać się za doszywanie. I to już też od Was zależy, czy chcecie mieć go centralnie, ten koczek na środku, czy troszkę wyżej, troszkę niżej. Tak jak mówię, zależy to od Was i tego, jak Wam się podoba. Najpierw sobie chwytamy w kilku miejscach. Pamiętamy, żeby sobie sprawdzać, czy aby jest równo ten kok. I jak sobie w kilku miejscach chwycimy, to już później doszywamy sobie półsłupek po półsłupku. Także ja się, kochani, biorę za to doszywanie i widzimy się za chwilkę na wykończeniu tej naszej lali. I tak, kochani, doszyłam cały koczek. Jeszcze zostało mi na tyle włóczki, że mogę nią wyszyć brwi.
taki sposób sobie przeszywamy. Najpierw jedną brew, a później drugą. Uważamy tylko, żeby te brewki były równe. Później wszywam się tutaj we włosy. Nitkę ucinamy. I tak. Zostały nam jeszcze do doszycia loczki i do wyszycia oczka. Loki wszywamy tutaj poniżej koka. Najpierw jedną nitkę, potem drugą sobie wszywamy. I to samo robię z drugim lokiem. Teraz jeszcze łańcuszek. Owijamy dookoła koka dwukrotnie i wiążemy w tym miejscu, w którym nam się podoba. Tak. I teraz tylko jeszcze zapomniałam o nosku. Wszywam się gdzieś z boku i przechodzę igłą w miejsce, gdzie chcę, żeby ten nosek był. Przeszywam 2-3 razy. Raz, 2, 3 i wracam igłą tu na początek, tam gdzie zaczęłam. Potem związuję sobie obie nitki. I następnie wszywam w głowę, tak żeby te nitki schować. Jedną i później wciągam sobie drugą nitkę. Ucinamy i został nam ostatni, już ostatni element, czyli oczy. Bierzemy czarną i białą nitkę. Ucinamy sobie nieduży kawałek.
I najpierw bierzemy białą niteczkę. Wszywamy się z boku i przechodzimy tutaj nad jedno oko. Obejmujemy nitką prawie że połowę oka i przechodzimy nad drugie oko. Zaciągamy. I tutaj tak samo prawie połowę oka obejmujemy tą nitką i przechodzimy tu, gdzie zaczynaliśmy. Związujemy sobie na 2 pętelki i wszywamy głowę. Ucinamy i teraz tylko nawlekamy czarną nitkę i tutaj też wszywamy się gdzieś z boku głowy. I w taki sposób przeszywamy. Jedno i drugie oko. Wracamy włóczką. Tu, gdzie zaczynaliśmy, związujemy te 2 niteczki. Wszywamy je. Ucinamy i mamy gotową naszą laleczkę. Jedna i druga. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy film Wam się spodobał, że ten, jak i poprzedni, czyli cała nasza laleczka, przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale, a jak macie ochotę, to w opisie jest link do Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. Ja Wam ślicznie dziękuję za dzisiaj i za poprzedni filmik i ogólnie w ogóle za to, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.